W ramach cyklu Branża kreatywna zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu dotyczącego zjawisk współczesnych w zakresie pauperyzacji kultury. W świecie, który nas obecnie otacza, zjawisko to nasiliło się w bardzo ogromnym stopniu. To, o czym postaram się Państwu opowiedzieć w dzisiejszej prezentacji, będzie odnosiło się do dwóch obszarów w zakresie pauperyzacji kultury. Mianowicie będzie odnosiło się do obszaru tego, w jaki sposób struktura organizacyjna sektora kultury, trendy sprzyjają temu, że następuje to zubożenie zjawisk występujących w kulturze, redefiniowanie tego, co jest kulturą, a co nią nie jest, nie na poziomie akademickim, tylko na poziomie takiej wykładni podawczej produktów i usług kultury, jak również drugim obszarem, który wymaga tutaj bardzo mocnego oddzielenia, jako jedna z przyczyn, nie główna, bo zastrzegam, bardzo często wiąże się to jako jedyną przyczynę, jest wkroczenie kultury w świat nowych technologii, cyfryzacji i internetu. Więc z tymi dwoma obszarami postaram się Państwu posługiwać w dzisiejszym nagraniu, by pokazać, z czym mamy do czynienia na poziomie podstawowych zjawisk, z jakimi zmagamy się jako twórcy, jako dostarczyciele produktów i usług kultury, jak również jako odbiorcy i publiczność. W semantyce pauperyzacji kultury kluczowe zjawisko i pojęcie to jest to właśnie zubożenie, które katalizujemy wokół twórczości artystycznej. Jest to bardzo szerokie pole do dyskusji, natomiast tutaj zaznaczę to pewnymi faktami i przejawami jako zjawisko w obszarze tych najbardziej wyrazistych przykładów. Drugim obszarem jest szeroko pojęta działalność kulturalna. To, co faktycznie nią jest, to, co wpychamy w worek działalności kulturalnej, bądź to, co absolutnie nią nie jest, ale również w takim pojęciu nie tylko potocznym odbiorców, ale również samych dostarczycieli produktów i usług kulturalnych w zakresie działalności kulturalnej się mieści. Podam Państwu kilka przejawów tego, w jaki sposób mamy obecnie w Polsce i na świecie do czynienia ze zjawiskiem pauperyzacji kultury, niemniej koncentrując się jak najbardziej tutaj na rynku polskim. Pierwszym takim przejawem, który chciałam omówić, jest obniżenie poziomu treści kulturowych. W wywodzie tym zacznę od najbardziej dostępnego i powszechnego kojarzenia pauperyzacji kultury ze sztuką clickbaitu i scrollowania, czyli z szeroko pojętą kulturą cyfrową, która zrewolucjonizowała postrzeganie kultury jako takiej, ale też zrewolucjonizowała pracę twórców, artystów czy dostarczycieli. Czyli to, co utrzymuje się i dominuje w tym przekazie, czyli klikalność. To, że kultura stała się pewnym epizodem, produkty i usługi kultury, które są nam dostarczane, są dostarczane w bardzo dużej ilości. Wszystkie wydają się być z punktu widzenia świata cyfrowego równoważne. To, co pozostaje odbiorcom w ramach możliwości poznawczych, aby przyswoić to, co jest im dostarczane, wskazuje, że uciekamy właśnie w ten świat scrollowania, przeglądania potencjalnych ofert oraz z braku czasu na zagłębianie się, nie tylko czas, ale również z braku kompetencji społecznych i kulturowych, bo po prostu często do tej kultury nie jesteśmy do końca przygotowani, o czym jeszcze trochę powiem. Kierujemy się
czynnikami i motywacjami, które są nieco inne niż były jeszcze w dobie przedinternetowej w zakresie wyboru produktów i usług kulturowych, czyli na przykład tą słynną klikalnością, czyli ktoś bardziej jest widoczny w sieci, dana organizacja, dany artysta, czy dane wydarzenie, tym jest większa szansa na to, że z niego skorzystamy lub się nim zainteresujemy, bo nie wymaga to od nas takiego wysiłku, jaki normalnie musielibyśmy włożyć w to, żeby zweryfikować i sprawdzić, co jest nam oferowane. Wszystko to powoduje, że nawet ambitne produkcje kultury na poziomie komunikowania ich i na poziomie dostarczania i nawiązania kontaktu z potencjalnym odbiorcą, z potencjalną publicznością, ze względu na algorytmikę internetu, starają się dostarczyciele przekazywać w sposób prosty, jasny, ale nie chcę użyć tego sformułowania, ale wręcz czasem prostacki z bardzo prostych powodów. Nie jest to zła intencja nadawcy, tylko jest to techniczny zabieg pozwalający dotrzeć do odbiorcy i przełamać na przykład algorytmy językowe, którymi posługuje się internet, by informacja o danym wydarzeniu, o danej ofercie do odbiorcy po prostu trafiła, nawet po to, żeby dotarła, już niekoniecznie nawet po to, by z tej oferty skorzystał. Dlatego wszystko, co znajdujemy w sieci w zakresie informowania nas o kulturze, nawet o zjawiskach kultury, nie tylko o samej warstwie eventowo-wydarzeniowej, ale również o pewnych tematach, trendach, które dotyczą kultury, w swoich nagłówkach, w swoich tytułach, jeżeli już nie posiadają tytułów prowokacyjnych, które nas zachęcą, przykują naszą uwagę, to muszą posiadać właśnie tytuły czy nagłówki, treści clickbaitowe pozwalające zwrócić naszą uwagę. Kolejne zjawisko, z którym mamy do czynienia, jest to tak zwana kultura trochę schematów, polegająca na tym, że produkcje muzyczne, firmowe, literackie, twórcze, które mają szansę na osiągnięcie sukcesu, sukces rozumiany w kontekście szerokiego dotarcia, rozpoznawalności, bo to też jest bardzo ważne, że to zaczęło być miarą sukcesu kultury, tego typu przymioty, które jeszcze stosunkowo niedawno nimi nie były, daje nam dużo większą szansę na stworzenie czegoś bardziej spektakularnego i popularnego, skorzystanie z pewnych schematów, czyli produkcja wydarzeń, usług kultury w oparciu o pewne sytuacje, które nadają większą szansę i nadzieję na to, że dana produkcja odniesie sukces. Jest to rozpatrywane na różnych poziomach, czyli by dana produkcja odniosła sukces, kierujemy się najprościej ze świata filmu, tak? Mogę tutaj wskazać doborem artystów, aktorów, producentów, twórców na zasadzie reżyserów, scenarzystów, jak również tematów, które mogą być atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy w kontekście tematu i narracji, któremu służy dana produkcja. Wpisywanie się w takie trendy, które będą bardziej zauważalne niż inne, co powoduje, że statystyka tego, że dany produkt odniesie sukces, jest pozytywna i może wzbudzić większe zainteresowanie. Co też finalnie powoduje, że twórcy jako tacy są zmuszeni do tego, by wpisywać się w pewne schematy masowego, zbiorowego myślenia i zbiorowej atrakcyjności, spychając swoje indywidualne pomysły i plany gdzieś na dalszy margines w swoich planach artystycznych i twórczych,
i tym samym powodując to zubożenie, z którym mamy tutaj do czynienia. Gdyż ta różnorodność, mimo dużej ilości tego, co jest nam oferowane i dostarczane, jest stosunkowo niewielka, gdyż ryzyko produkcji niszowych, produkcji, do których musimy być bardziej intelektualnie przygotowani, powoduje, że są one nieatrakcyjne i nie chcą w nie inwestować różnego typu sponsorzy czy instytucje, również publiczne, bo to jest bardzo ważne zjawisko, że instytucje publiczne również są w nurcie tym, z którym mamy do czynienia z instytucjami biznesu, czyli stawiają na pewne rozwiązania, które będą może nie tyle mainstreamowe, ale nośne i głośne. Czyli w tym kontekście artyści, twórcy, menadżerowie kultury, którzy chcą różnicować i budować wartości w produktach i usług kultury, mają podwójnie gorzej, bo ta misyjność instytucji, która odnosi się do tego, żeby promować sytuacje niszowe, bardziej intelektualnie wymagające, coraz bardziej się zatraca. Zatraca się na dwóch poziomach. Po pierwsze, w zakresie promocji zjawisk, tematów i twórców, również którzy potencjalnie mogą być atrakcyjni w kontekście przekazu masowego. Po drugie, w koszyk produktów i usług kultury wpychając sytuacje dotyczące bardziej animacji społecznej, animacji spędzania wolnego czasu niż zjawisk kultury jako takich. Na tej kanwie mamy do czynienia ze spłyceniem również przekazu i języka. Jest to bardzo widoczne. Z jednej strony wszystkie reguły komunikacyjne wymagają od nas tego, by mówić językiem jasnym, klarownym, oczywistym i skondensowanym. Z drugiej strony doszło do takiego bardzo mocnego spłycenia w kontekście narracji, w kontekście referowania różnych zjawisk, produktów kultury, gdzie mamy nadwymiarowe nagromadzenie, po pierwsze tych samych przymiotników, które na poziomie wartościowania i semantyki języka polskiego naprawdę nic nie wnoszą, lub one nie wartościują tych produktów w sposób bardziej złożony, czyli jest to zrozumiane, ale nie do końca przekazuje tą barwę danej sytuacji. Po drugie, mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym zjawiskiem zapożyczeń z języka angielskiego i tych makaronizmów językowych, myślowych, które są stosowane w języku polskim i po pierwsze doprowadzają one do sytuacji niezrozumienia przekazu, po drugie braku przekonania, że autor naprawdę miał coś na myśli i kryje się za tym jakaś myśl, tym samym bagatelizowania i trywializowania tego, co twórcy czy dostarczyciele produktów i usług kulturalnych chcą nam przekazać, traktując to w kategorii bełkotu. Także brakuje nam tego złotego środka, który by połączył właśnie z jednej strony pozytywny przekaz, zrozumiały, z drugiej strony na tyle bogaty, że byłby on dodatkową wartością dodaną do produktów i usług kultury, a jednocześnie nie uciekał w pewne zapożyczenia, kalki, schematy językowe, które wskazują na to, że autor nie do końca ma przemyślane, co chce nam przekazać, co chce reinterpretować i nie jesteśmy przekonani co do tego, czy posiada taką odpowiednią wiedzę do tego, żeby to robić, skoro tutaj mamy do czynienia z tym mocnym zubożeniem tego języka, wypowiedzi. I w tym obszarze mamy zgromadzone pewne skutki, które powstały w wyniku tych zjawisk, mianowicie co się zadziało? Zanika nam umiejętność krytycznego myślenia. Krytyczne myślenie powiązane jest z posiadaniem wiedzy, z możliwością nawiązań skojarzeniowych, ale do pewnych innych obszarów wiedzowych,
które nie odnoszą się do samych procesów myślowych, ale do pewnych faktów, do wiedzy, którą zgromadziliśmy wcześniej. Co powoduje, że nawet interpretacja, czy w obszarze produktu, czy usługi kulturalnej, pewnych zjawisk, prac, twórców są bardzo mocno spłycone, nie na temat, i publiczność, czy dostarczyciele produktów i usług nie wchodzą w polemikę z kulturą, referują ją. Publiczność również oczekuje gotowej referencji, tak bez większego zagłębiania się w racjonalność tej wypowiedzi i logiczność, jak również nie może być przekonana, że to, co potencjalnie od osoby referującej otrzymała, jest na wystarczająco dobrym poziomie i ubogaca ją intelektualnie i kulturowo. Także tych zjawisk takiego spłaszczenia i zaniku umiejętności krytycznego myślenia mamy bardzo dużo i tak naprawdę dotyczą one wszystkich interesariuszy życia kulturalnego. Zjawisko bardzo powszechne, które zapewne wszyscy kojarzą, jest to niecierpliwość w zakresie koncentrowania się na dłuższych produktach kultury, co po części wiąże się nie tyle z samym sposobem przygotowania tych produkcji, tylko ze zjawiskiem, jakiemu podlegamy już jako społeczeństwo, czyli z przyjmowaniem i absorbowaniem kultury w formacie takiej, jakiej podają nam nowe technologie, czyli szybko, konkretnie i na temat. I stała obecność takiego sposobu podawania powoduje, że nasz organizm sam traci cierpliwość, kiedy musi skoncentrować się i skupić na bardziej złożonych formach przekazu, tym bardziej jeżeli one są bardziej wymagające czasowo. Wszystko to powoduje, że właśnie twórcy, którzy chcą wyprodukować może nie tyle ambitne, bo ambitne to również jest taki przymiotnik bardzo mocno wartościujący jakość pracy, ale szczególne produkty i usługi w obszarze kultury naprawdę mają trudniej, gdyż przekaz łączy się z pewnymi algorytmami technicznymi i z pewnymi modami i trendami, które tworzą wybrane grupy mające dostęp na przykład do środków pieniędzy w postaci instytucji czy w postaci firm. Kolejny obszar, zjawisko, któremu chciałabym się tutaj przyjrzeć, to komercjalizacja kultury. I teraz, jeżeli chodzi o komercjalizację kultury, funkcjonowanie w logice rynkowej danego produktu czy usługi ma swoje wady i zalety. Z jednej strony funkcjonowanie rynkowe pozwoliło zwiększyć dostępność produktów i usług kulturalnych, natomiast jeżeli mamy do czynienia z logiką rynkową jako jedyną wartością względem mierzalności produktów i usług kulturalnych, to w tym momencie znowu pojawiają nam się zjawiska zubożenia kultury, które odnoszą się do tego, że wygrywa nam kultura algorytmu, wygrywają nam te produkty, te wydarzenia, które mają duży potencjał do komercjalizacji. Uwaga, komercjalizacja to nie znaczy masowość, to nie znaczy, że musi być tych odbiorców bardzo dużo. Jedno jest pewne, to musi być odbiorca łatwo dostępny, w sposób dedykowany i skutecznie przyjmujący produkt czy usługę. W tym sensie i sprzedażowym, i wizerunkowym, czyli nawet jeżeli mamy do czynienia z niszowym artystą, może to być artysta, który po prostu dla pewnej grupy dobrze się sprzedaje i tak moderujemy jego twórczością, by był on skutecznie pokazywany i sprzedażowy pod kątem konkretnej grupy, niekoniecznie pod kątem budowania jego twórczością
wartości dodanej w kontekście rozwoju kultury czy zjawisk kultury. Jest takie przekonanie, że instytucje kultury coraz częściej są poddawane wymogom sponsorskim, wymogom biznesowym. Jest to w Polsce bardzo ciekawe i złożone zjawisko, tym bardziej, że jeżeli przejrzymy się temu mocniej, dostrzeżemy, że statystycznie kultura polska jest kulturą publiczną, czyli powiedzmy 90 ponad procent tego, co jest produkowane, wytwarzane z punktu widzenia różnego typu organizacji, instytucji, no to jest finansowane ze środków publicznych. To, co mamy postrzegane jako sponsoring, jako wsparcie komercyjne, jest relatywnie nieduże, być może jest bardziej widoczne, gdyż w tym kontekście jest to lepiej i mocniej promowane, bo takie są warunki sponsoringu, niemniej relatywnie są to kwoty bardzo małe. I ciekawym zjawiskiem, z którym mamy do czynienia w Polsce, jest też pewne zubożenie w zakresie współpracy na linii instytucja kultury, organizacja kultury, a potencjalny sponsor komercyjny. Mianowicie wynika to zubożenie z tego, że instytucje, menadżerowie kultury, specjaliści do spraw dostarczania produktów i usług kultury nie wiedzą i nie są w stanie zaoferować biznesowi coś ponad to słynne metkowanie logo w sposób bardzo często pretensjonalny, nachalny, co też wzbudza duży opór. Sprawia wrażenie, że jest to nadwymiarowe albo że jest to duże w kontekście finansowym, natomiast bardzo często za tym nadwymiarowym brandowaniem wcale nie kryją się duże dotacje i duże wsparcie finansowe dla danych produktów kultury. Niemniej jest to zupełnie jeszcze sytuacja, nad którą my jako kraj, jako sektor kultury polski musimy dużo pracować, bo z drugiej strony też pewne sytuacje, które wynikają z tego, że dany produkt i usługa kultury sponsorowana jest nieatrakcyjna, czasami potem wiąże się to z tym, że sponsor tak chciał, w takich bardzo potocznych, prostych rozmowach, czyli też dostarczyciele produktów i usług kulturalnych, menadżerowie kultury chowają się za argumentem, że sponsor tak chciał, kiedy mamy do czynienia z produktem, który kultury nie do końca zyskał aprobatę publiczności. Czyli działa to w dwie strony. Z jednej strony firmy rzeczywiście, przekazując środki, nie bardzo wiedzą, o co mogą prosić w kontekście języka korzyści od organizacji czy od instytucji. Z drugiej strony to, co pracownicy instytucji, organizacji kultury oferują im, właściwie w Polsce nie zmienia się od 20 lat, czyli jest to taki marketing trochę lat 90. Po trzecie, jeżeli rzeczywiście dane wydarzenie nie odnosi sukcesu takiego merytorycznego, to też bardzo często instytucje chowają się za tym, że no niestety nie mogły pewnych sytuacji merytorycznie rozwinąć lepiej, no bo tutaj były wymagania sponsorskie. Także to jest taka współzależność trudna, rzutująca na to, co ostatecznie odbiorca dostaje i co identyfikuje jako produkt kultury i jakość tego produktu, gdzie jakby mamy bardzo wielu graczy, którzy mają wpływ ostatecznie na to, co z tym produktem będzie powiązane i kto za ten produkt będzie odpowiedzialny. Kolejne zjawisko, z którym kojarzymy zubożenie kultury, to przedefiniowanie zjawiska popularności, tak, twórców, osób, którzy są wartościowi na platformie sektora kultury. Przejęcie trochę pałeczki przez influencerów, tiktokerów, którzy stają się ważnymi graczami na platformie komunikacyjnej produktów i usług kultury, na takim samym poziomie, jak reklamują, nie wiem, jedzenie, restauracje, co powoduje właściwie
skutki pozytywne i bardzo negatywne, tak samo bardzo mocno pozytywne, jak i bardzo mocno negatywne. To znaczy, jeżeli chodzi o skutki pozytywne, na pewno zwiększa to dotarcie poprzez te osoby do osób, do których byśmy normalnie być może nie dotarli. Zubożenie kulturowe jest tutaj widoczne w tym, że decyzja o zainteresowaniu się danym produktem, usługą, kulturą wynika z tego, że dostarczycielem tego jest de facto osoba, która ani nie funkcjonuje w świecie kultury, ani nie jest w stanie przekazać, czego doświadcza, a jednocześnie to firmuje. Więc pytanie ostateczne jest takie, czy te osoby, które przez te środowiska, chociażby influencerskie czy tiktokerskie, docierają do naszego produktu i kultury, wzbogacą się tym. Skoro motywacje dotarcia były zupełnie inne, więc przedmiot zainteresowań i dociekań naszej publiczności, która tak do nas dotarła, w dużej mierze również będzie inna. Czyli czy osiągnęliśmy ten cel zamierzony w zakresie budowania kompetencji kulturowych, pewnej refleksyjności, wiedzy kulturalnej naszych odbiorców? No chyba nie do końca, więc wszystko to również pokazuje nam to kolejne zjawisko zubożenia kultury. Natomiast decyzje tutaj mamy znowu bardzo czysto komercyjne, czyli budowanie takiej przewagi liczbowej, nawet instytucji publicznych, nad innymi instytucjami, kiedy warunkujemy obecność naszej oferty poprzez osoby, które po prostu są rozpoznawalne, z faktu, że są rozpoznawalne, a nie z faktu, że są dostarczycielami czy ciekawymi rzecznikami tematów kultury. Wszystko to powoduje, że znowuż mamy spotęgowane zjawisko marginalizacji twórców niezależnych, którzy po prostu nie potrafią funkcjonować na tym rynku, nie czują się w roli osób zabiegających o funkcjonowanie na rynku, gdyż swoje zainteresowania i predyspozycje koncentrują bardziej na samym procesie tworzenia, co jest dużą stratą dla rynku. Niewidoczne jest również zabieganie sektora kultury o takie osoby, jest to dosyć marginalne. Nie jest to widoczne jako strategia w zakresie tego, co instytucje, nawet publiczne, finansowane z naszych środków powinny robić. Nie jest to przedmiotem specjalnych badań i weryfikacji tego, co możemy pokazać publiczności w kontekście na przykład zjawisk, kierunków czy osób do tej pory nieznanych, niepokazywanych. Nie ma nad tym systematycznej pracy. Jeżeli jest, ona jest niewielka, gdyż instytucje czy organizacje, nawet jeżeli się już czymś zajmują, to wybierają kanały bezpieczne. Czyli możemy obserwować takie zjawiska, że mamy mody na pewnych twórców, na pewne zjawiska, na pewne tematy i różne instytucje, organizacje dane tematy cały czas przetwarzają. Oczywiście budują wokół tego swoją narrację, dostarczają inne pakiety artystów, prac, ale bardzo często mamy tutaj do czynienia cały czas z tymi samymi tematami, którymi zakładamy, że żyje społeczeństwo albo chcemy, żeby żyło. W kontekście takiego algorytmu budowania produktu, usługi, oferty kulturalnej bardzo często koncentrujemy się na tym, by jednak pojawiał się jakiś element highlightowy, który wyciągnie ten nasz produkt i zabezpieczy w tej przestrzeni obecności na rynku, lub też temat, który będzie na tyle podany w sposób bezpieczny, bo o tym się mówi, bo mówi się o zjawiskach globalnych, bo mówi się w tym momencie o migracjach, mówi się o zrównoważonym rozwoju, że stawiając na ten temat, od razu pozycjonujemy się w puli potencjalnych dostarczycieli jako tych, którzy są na czasie i bez względu na to, jak coś podają tematy, które
są aktualne i bezpiecznie będą odebrane jako tematy pozytywne, no bo o tym się mówi, to dobrze, my też o tym powiedzmy. Czyli nie ma tutaj żadnych zjawisk w zakresie wprowadzania nowych wątków, nowych tematów, nowych perspektyw w kontekście instytucjonalnym, albo jest to zjawisko bardzo marginalne. Występuje to w bardzo niewielkim stopniu. Co do zasady koncentrujemy się wokół składowych, highlightowych, bądź koncentrujemy się wokół tematów, które są już obecne, tak? I zostały wprowadzone na scenę poprzez pewne trendy, czy poprzez inne instytucje, czy innych twórców. Kolejne zjawisko, które chciałam tutaj poruszyć, to marginalizacja twórców i niezależnych instytucji oraz organizacji kultury. To jest zjawisko bardzo ciekawe w kontekście sytuacji Polski, która jest trochę inna na tle innych krajów, chociażby Europy Zachodniej, gdzie jednak PRL był okresem bardzo mocnego uprzywilejowania artystów. Coś, co jakby dopiero powiedzmy po parę dekad od 89 roku zostało dostrzeżone, że na tle tych wyzwań, z którymi musieli wzmagać się twórcy i artyści, chociażby w krajach za żelazną kurtyną, środowiska twórców od strony infrastruktury i wsparcia formalnie nie miały tak źle i tak naprawdę mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, były uprzywilejowane pod wieloma względami. Mam wrażenie, że dopiero teraz zaczyna się o tym głośno mówić. No bo de facto z jednej strony wiązało się to z pewnym przyzwoleniem na korzystanie z profitów danego ustroju, z drugiej strony jednak przywilej ten pozwalał tym twórcom jednocześnie niezależnie wiele życiorysów zbudować. Także jest to zjawisko bardzo ciekawe, złożone i też wymagające głębszej analizy, dlatego się teraz do niej nie odniosę. Niemniej parę przejawów tutaj postaram się przekazać odnośnie marginalizacji twórców w świecie współczesnym. No przede wszystkim niskie wynagrodzenia, brak stabilizacji zawodowej. To jest coś, co jest bardzo mocno podnoszone, jeżeli chodzi o tą grupę zawodową, w zakresie pracowników kultury, w zakresie twórców. Z drugiej strony wiele innych zawodów i sektorów ma ten sam problem, dlatego nie traktowałabym tego problemu, tutaj ten problem jest nośny, on jest dosyć instagramowy ten problem, dużo się o tym mówi w kontekście różnych prac nad polepszeniem bytu artystów, natomiast jako zjawisko, patrząc w kontekście innych grup zawodowych, ono również występuje, czyli na tym polu artyści, twórcy czy animatorzy kultury nie są osamotnieni i nie są jedyni. Także jest to zjawisko, które dotyka wiele grup zawodowych. Sam proces twórczy, występujący po godzinach, w kontekście tego, czy kto jest, kto nie jest zawodowym artystą, również jest bardzo zjawiskiem złożonym i jest to ciężkie do usystematyzowania. Są pewne próby podjęcia formalnego tej sytuacji w zakresie tworzenia zawodów artystycznych. Niemniej jednak zamożność ekonomiczna, nie bójmy się o tym mówić, że już jesteśmy w miarę społeczeństwem zamożnym, pozwoliła na to, że ludzie zaczęli tworzyć i być twórcami i artystami, mają możliwości, przyzwolenie w zakresie większym niż jeszcze jakieś parę dekad temu, co pozwoliło zwiększyć ten rynek twórców i dostarczycieli produktów i usług kultury, ale też przez to mamy do czynienia z większą konkurencyjnością na rynku tego, co jest dostarczane, prawdopodobnie większą frustracją osób, które są nastawione wyłącznie na pracę twórczą, większym sukcesem i szansą dla tych, którzy są gdzieś pomiędzy, czyli pracę zawodową łączą z pasją twórczą po godzinach. No i jest to zjawisko, z którym musimy żyć, tak? Natomiast żaden z tych modeli nie spowoduje, że jakość produktów i usług będzie wyższa. To, z czym mamy do czynienia na pewno,
to gdzieś tam ta mocna marginalizacja środowisk sektora kultury poza większymi ośrodkami pod kątem finansowym. Czyli jeżeli już nawet ta stabilność finansowa jest kadr kultury utrzymana, te zarobki są bardzo niskie. I tu trzeba mówić głośno, że poza dużymi ośrodkami ta różnica jest dosyć wyrazista, dlatego warto o tym mówić, że nie dotyczy to sektora, tylko ten sektor jest bardzo zróżnicowany pod kątem jednak zarobkowania. No po drugie, w najmniejszych ośrodkach to też jest zjawisko, o którym warto powiedzieć, pracownicy kultury mają stosunkowo niski prestiż. Taki zawodowy na tle innych zawodów, coś co jakby trochę się zmieniło i ten prestiż się coraz bardziej obniża. Na co wpływ prawdopodobnie też ma jakby brak środków na instytucje, na funkcjonowanie, na ofertowanie. To też powoduje, że osoby, które podejmują decyzje o pracy w takich ośrodkach, to naprawdę są osoby, które wykonują albo te czynności z pasją, albo są to osoby zupełnie przypadkowe, które w ogóle nie wiążą swojej przyszłości ani przeszłości z obszarem kultury, po prostu w tym momencie mają taką pracę, za chwilę będzie ona zupełnie inna. Wszystko to, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, na przykład samorządowych instytucjach kultury w Polsce, tych mniejszych, powoduje, że osoby, które są naprawdę przygotowane do wykonywania tego zawodu, mają podwójnie ciężko, tak? Raz z jednej strony, że są słabo wyrankowane społecznie, dwa, no muszą jeszcze współpracować na bardzo niskim poziomie, bo po prostu nie mają budżetów do tego, żeby zatrudnić odpowiednie kadry, na które by sobie życzyli, jak również nie mogą dostarczać produktów i usług na bardzo elementarnym poziomie jakościowym, bo zwyczajnie nie mają na to środków. Nawet jeżeli mają predyspozycję, wiedzę do tego, żeby takie rzeczy oferować. Także tutaj, co prawda jest to zgromadzone na jednym slajdzie, ale bardzo mocno uczulam na to, że ten problem niskich wynagrodzeń i różnorodność w tym zakresie sektora ze względu na typy zawodów oraz na to, w jakiej instytucji jesteśmy, w jakiej części Polski zatrudnieni, jest dramatycznie różna i też warto o tym bardzo głośno mówić. Kolejna rzecz to zjawisko, z którym stykamy się bardzo mocno jako środowiska niezależne kultury, dostarczycieli, twórców, menadżerów kultury, mianowicie brak systemowego wsparcia dla kultury ambitnej. To jest złe słowo, kultura ambitna, bo tu znowu mamy może to wartościowanie bardzo mocne, że to jest lepsze. To nie jest kwestia lepszości, tylko wspierania niezależnych menadżerów, twórców i artystów po to, że tak naprawdę to są te środowiska i to są te osoby, które są w stanie tworzyć prawdziwe procesy kulturotwórcze, wprowadzać nowe zjawiska w kulturze, docierać do nowych rzeczy, emanować nowymi wątkami. Ciężko jest to odnaleźć w instytucjach publicznych, systemowych, które mają po prostu inne funkcje. Natomiast środki na kulturę w Polsce promują jednak instytucje państwowe, tak? Czyli jeżeli mamy do czynienia z instytucją państwową, jest ona profitowana podwójnie. Dostaje środki systemowe i dostaje z reguły środki na równych zasadach z organizacjami niezależnymi, które innych środków nie mają, podwójnie i potrójnie, tak? Czyli jest tutaj pewien bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o dostępność i brak programów dla twórców niezależnych, dla środowisk niezależnych, dla organizacji pozarządowych, którzy nie są zatrudnieni w konglomeratach instytucjonalnych i to jest bardzo poważny problem, z którymi właściwie borykamy się, co powoduje, że ta produktywność i kulturotwórczość tych naszych środowisk jest złamana trochę, tak? Bo ona jest uzależniona albo od kroplówki i powiązań z instytucjami, albo od środków własnych. Takie są realia, w którym jako polska kultura funkcjonujemy. Co też wpływa na to, że mamy do czynienia z taką, a nie inną jakością i postępem jakościowym tego, co jest oferowane.
I z jednej strony mamy do czynienia z promowaniem i nadwymiarowym, może nie powinnam używać tego słowa, ale jednak w kontekście chociażby porównując budżety zagraniczne, ich struktura bardzo pozytywnym finansowaniem instytucji publicznych. Z drugiej strony mamy instytucje typu biblioteki, typu samorządowe instytucje kultury, małe galerie, teatry, zwłaszcza mniejsze, zresztą teatry mają trochę inną strukturę finansowania ze względu na koszty związane z produkcjami, które naprawdę borykają się z problemami finansowymi, pozwalającymi czasami nie tyle robić im lepsze produkty czy usługi kultury, co w ogóle funkcjonować i oferować cokolwiek. Więc tutaj ta różnica w finansowaniu instytucji kultury jest potworna i szczerze mówiąc bardzo niesprawiedliwa. I w tym przypadku dochodzi nam jeszcze kwestia sfery internetowej, która wprowadza nam jeszcze kolejny poziom konkurencji. Z jednej strony jest to szansa dla tych małych, żeby gdzieś zaistnieć w przestrzeni, za darmo lub stosunkowo niewielkim kosztem dotrzeć do publiczności, wykorzystując media społecznościowe, internet. Z drugiej strony też w sieci nam rośnie konkurencja, kiedy mamy do czynienia z organizacjami, które mają duże środki na promocję i po prostu bombardują w sposób nawet wręcz nadwymiarowy swoją ofertą, co od jakiegoś czasu zauważyłam, spowodowało nawet reakcje negatywne w sensie sprzężenia zwrotnego publiczności, które czują już jakby przesyt obecności reklamowej niektórych podmiotów. Także i szansa, i zagrożenie, tak? Natomiast to, co jest kluczowe w tym przekazie, który formułuję do państwa, mianowicie jest to, że ta różnica w finansowaniu instytucji małych, a instytucji dużych względem tego, co oferują, względem tego, ile otrzymują pracownicy, twórcy z nimi związani, jest kolosalna. Także to jest zjawisko, które na pewno marginalizuje ciekawych twórców, dostarczycieli kultury, animatorów, którzy są gdzieś tam zepchnięci na margines, jeżeli nie są członkami tych głównych konglomeratów. Jeżeli chodzi o skutki, z którymi mamy do czynienia, to najważniejszy to jest chyba ten, że nie ma systemowej możliwości finansowania w Polsce kultury niezależnej, ani takich wariantów, które przy jakimkolwiek wysiłku minimalnym pozwolą funkcjonować niezależnym twórcom, organizacjom, trendsetterom kulturalnym czy ludziom kulturotwórczym w sposób ciągły, czyli pojawia się to zjawisko funkcjonowania od projektu do projektu, z czego w przypadku kultury przerwy między jednym a drugim projektem bywają bardzo długie, tak? Czyli są to bardzo często przerwy nawet roczne i dłuższe, więc co powoduje, że te procesy pracy twórczej są budowania wizerunku, obecności swojej oferty, swojej pracy w przestrzeni publiczności są zakłócone i jest to bardzo duża strata ze względu na odbiorców i też na dostarczycieli kultury. Mamy tutaj też do czynienia ponownie z kulturą schematu, czyli młodzi ludzie coraz bardziej koncentrują się wokół pewnych zjawisk powtarzalnych, kulturalnych i definiują kulturę zupełnie inaczej, korzystając wyłącznie z sieci, z mediów społecznościowych, niż to, jak my byśmy tą kulturę widzieli. Z drugiej strony rzeczywiście trochę polepszają sytuację od jakiegoś czasu zjawiska festiwali, gdzie mamy bardzo dużo ciekawych, wartościowych festiwali, które przyciągają też młodych ludzi w kulturze na żywo. Niemniej oferta festiwalowa jest coraz bardziej bogata, i znowu mamy do czynienia z sytuacją rynkową, zaczynają tracić duże festiwale ciekawe,
ale też niszowe festiwale, które mogłyby na kanwie atrakcyjności formatu festiwalowego przyciągać i budować i edukować wartościową publiczność. Niestety tutaj znowu ze względu na nadwymiarową obecność wielu formatów festiwalowych, duże środki, jakie za tym stoją, mają problemy i muszą wkładać dużo wysiłku w to, żeby się utrzymać, pokazać, a nie ma również systemowej możliwości finansowania takich zjawisk. Więc ci twórcy występują trochę incydentalnie, artyści w tej naszej przestrzeni życiowej. Jeżeli są pieniądze, jeżeli ktoś ich łaskawie zaprosi do danego projektu, do danej instytucji, a potem oni jakby z tej przestrzeni znikają i nikt się nimi specjalnie nie interesuje, znowu muszą walczyć i zabiegać o swoją obecność i oferowanie swojej twórczości. Kolejne zjawisko, z jakim mamy do czynienia, to uproszczenie przekazów kulturowych. Trochę już o tym mówiłam, ale to, do czego chciałabym się jeszcze odnieść, to jest absolutny zanik języka metaforycznego. Trochę te wypowiedzi, które pojawiają się w artykułach, w tekstach kuratorskich, co do zasady miały być pewną retoryką metaforyczną, natomiast to jest bardzo często takie nieudolne tłumaczenie pewnych zjawisk, zapożyczając schematy myślowe z zagranicy, z innych kontekstów kulturowych, bądź też językowych tekstów podwójnie, potrójnie tłumaczonych, co finalnie powoduje pewien bełkot, niezrozumienie i też odsunięcie się, odwrócenie się ludzi zainteresowanych potencjalnie artystą od zgłębiania jego twórczości. Zanik czytelnictwa, skoncentrowanie się na krótkich, prostych formach, zanik zdań wielokrotnie złożonych, spłycenie przymiotnikowe. Wszystko to powoduje, że publiczność ma coraz większy problem, nie tyle z czytaniem języka metaforycznego, o czym już powiedziałam, ale również z posługiwaniem się metaforami i sprawną komunikacją w tym obszarze, tym bardziej, że szczególnie jest to dotkliwe w sytuacji polskiej, gdyż język polski, jak wiemy, jest może jednym z najtrudniejszych, ale też jednym z najbardziej bogatych w tym kontekście języków świata i nie czerpiemy z zasobu, jaki posiadamy, wręcz przeciwnie, powoli zaczynamy go tracić, więc tutaj to również bardzo mocno wpływa na to zjawisko. To już, jak trochę wspominałam, krótka forma jest bardziej atrakcyjna niż długa forma. Dostępność, czyli to, że nie musimy wychodzić do ludzi, możemy sprawdzić pewne sytuacje na telefonie, w komputerze. To, z czym Państwo mają na pewno na co dzień do czynienia jako zjawisko dostępności, to jest najlepszym przykładem są platformy streamingowe, które po pierwsze już weszły nam do domu i nie musimy włożyć w wysiłku dużego wybór i decyzję co do tego, co chcemy obejrzeć, żeby jeszcze nas nie wymęczyć. Format serialowy, gdzie mamy odcinki 30-minutowe, też pokazuje, że badacze user experience świata filmowego już doskonale to dawno dekodowali i wiedzą o tym, że takie formaty produkcyjne, gdzie mamy seriale z krótkimi czasowo odcinkami, są bardzo przyswajalne i bardzo mają wysoką oglądalność, zdecydowanie lepszą niż na przykład te chociażby seriale z odcinkami godzinnymi, czyli te formaty już się przyjęły, czyli to permanentne skracanie przekazu jest wszechobecne. Kolejna rzecz, redukowanie komunikatów, redukowanie opinii, recenzji, krytykowanie czegoś w oparciu o podsumowanie sytuacyjne bardzo złożonych procesów, produktów i usług, czy twórczości bardzo lakonicznymi i prostymi przymiotnikami, czyli że coś jest fajne, coś jest niefajne. To takie bardzo duże uproszczenie, zaczerpnięte ze świata internetu, ale które przeszło do też ocen profesjonalistów i twórców, gdzie bardzo często nawet złożona wypowiedź jest na tyle, recenzenta jest na tyle uboga, że możemy się z niej dowiedzieć, że tyle, że coś mu się podobało lub nie. Czyli to zjawisko nie dotyczy też publiczności,
jako recenzentów, ale też profesjonalistów kultury jako recenzentów. Wszystko to powoduje, że mamy bardzo duże trudności, jeżeli chodzi o naturalne predyspozycje do głębokiego odbioru produktów i usług kulturowych. Nie jesteśmy do tego przygotowani, albo następuje pewien regres. Nie jest wymagane konfrontowanie się z wiedzą, z wymianą opinii, poglądów w oparciu o pewne konteksty faktyczne. Wiele produkcji, treści odnosi się, czy recenzji, odnosi się właśnie do sytuacji emocjonalnych, czyli mówi się dużo o tym, co artysta czuł, co artysta myślał, mniej mówi się o pewnych kontekstach chociażby historycznych, czy dotyczących różnych obszarów społecznych, antropologicznych, historycznych, które wpływają na twórczość danego artysty, dlatego że osoby przekazujące też tą wiedzę, referujące, upowszechniające, też tej wiedzy nie mają i koncentrują się na domniemaniach pewnych sytuacji, które mają wzbudzać reakcję emocjonalną, wzbudzenie zaciekawienia, wzruszenie bądź pobudzenie emocjonalne spowoduje, że będziemy bardziej usatysfakcjonowani z dowiedzenia się czegoś o danym, chociażby o danej wystawie, niż bycie w dialogu, w referencji merytorycznej, tak? Więc to jest już zdecydowanie bardziej wymagające, dlatego od tego się odchodzi. To, o czym mówiłam, zanik krytycznego myślenia, wynika ze spłaszczenia jakby całej szkoły humanistycznej, czyli odejścia od czytania nawet klasycznego, tak, kanonu, który buduje nie tylko wiedzę i informacje o tej książce, ale wiele kompetencji i społecznych, które pozwalają czytać różne konteksty, w tym konteksty historyczne, więc jest to bardzo widoczne zjawisko. Jak również spłycenie trendów odnoszących się do budowania tożsamości kulturowej, do nabywania kompetencji w zakresie dekodowania tożsamości kulturowej. No, tutaj mamy do czynienia z tym, że kultura coraz bardziej jest jednowymiarowa, coraz bardziej opiera się o narracje globalne, gdzie bardzo łatwo, przyjemnie i dosyć bezpiecznie sprzedajemy te różne tematy, a ta unikalność, tożsamość czy zgłębienie się na pewnym wycinku kulturowym wymagałoby już od całego łańcucha dostarczycieli większego wysiłku. Kolejne zjawisko, które tutaj wyodrębniłam, mimo to, że ta kultura cyfrowa cały czas przejawia się w tej wypowiedzi, są to media społecznościowe i ich wpływ. Czyli z jednej strony media społecznościowe bardzo otworzyły świat i pozwoliły dotrzeć do grup, do których normalnie twórca, artysta nie miałby szans dotrzeć. Tak samo instytucja, organizacja z ofertą. Z drugiej strony są to bardzo trudne reguły gry, jest to bardzo duża konkurencyjność i jest to bardzo trudny, gdyż cały czas trzeba zmieniać metody pracy i dotarcia, one cały czas ewoluują. Kanały komunikacyjne, media społecznościowe cały czas podlegają permanentnej ewolucji, czyli sama praca nad dostarczaniem, wykorzystując to medium, już jest prawdziwą pracą. Więc to powoduje, że jakby ten wysiłek, który muszą dostarczyciele twórczości włożyć, jest zdecydowanie wyższy niż pozornie by zakładano. Kolejna rzecz, o której już wspominałam, czyli widoczność algorytmów. Dzięki algorytmom naszej pracy, naszej twórczości, przełamywanie algorytmów w sposób brutalny poprzez opłacanie, tak, różnego typu widoczności w sieci lub też promowaniu twórczości w oparciu o tematy i wątki nie mające nic wspólnego z kulturą w rozumieniu kulturalnym, tak, niejako funkcjonowaniem tematów w obszarze społeczeństwa. Dlatego cały czas śledzenie tych parametrów technicznych, które spowodują, że dany produkt czy informowanie o produkcie jest skuteczne,
jest bardzo ciężkim zadaniem i ciężką pracą, którą trzeba wykonać. I bardzo często instytucje mniejsze, organizacje, które nie mają środków, czy samodzielni twórcy, artyści, mają to na swoich barkach. Bardzo ciekawe zjawisko, z którym mamy do czynienia, jest to, że przez to, że musimy zwrócić uwagę, spowodować, że to, co my zakomunikujemy, będzie pewnym takim gadżetem, przykuje uwagę, powoduje, że twórczość lub mówienie o twórczości, jeżeli jest wyważone, spokojne, pogłębione, nie jest atrakcyjne, musi przybierać formaty takiej trochę pracy performatywnej, czyli ten element performatywności pojawia się nie tylko w samym procesie twórczym, ale w samym procesie komunikowania i docierania do odbiorców. Także tutaj mamy do czynienia z kolejnym sposobem na dotarcie do odbiorcy, co też wywołuje w kontekście tematu, który omawiamy, zjawisko infantylizacji kultury, czyli możemy mieć bardzo ciekawy produkt, usługę kulturalną, pracę danego twórcy, którą chcemy przekazać i pokazać. Jeżeli chcemy przebić się z informacją o twórczości za pośrednictwem chociażby sieci, musimy korzystać czasami z bardzo infantylnych zabiegów lub też te zabiegi chcąc nie chcąc stają się infantylne, bo są nadwymiarowe i zniechęcają do tego, żeby sięgnąć po dany produkt czy usługę, czy skierowanie się do danej instytucji, natomiast tutaj granica jest bardzo cienka i bardzo ciężko jest wyważyć tak naprawdę, kiedy będzie to atrakcyjne i przyciągające, a kiedy to będzie odpychające i ośmieszające. Także to jest permanentna praca i testowanie odbiorców, trendów i nastrojów, którą środowisko kultury, specjalistów kultury musi cały czas wykonywać. Żyjemy w kulturze liczb, czyli nawet instytucje muszą sprawozdawać się i miarą sukcesu nie jest pokazywanie. Generalnie miarą sukcesu jest pokazywanie, ale nie jest pokazywanie konkretnych zjawisk czy konkretnych twórców, tylko jest pokazywanie konkretnych liczb. Mam takie wrażenie, że powoli, zwłaszcza jeżeli chodzi o duże instytucje, zaczyna się trend odwracać. Ludzie przestają na to reagować, że ktoś patrzy na pryzmat swojego sukcesu w kontekście liczb. Natomiast tutaj instytucje nie mają, tutaj bym broniła trochę instytucji, trochę wyjścia, dlatego że one same przed swoimi operatorami, przed swoimi włodarzami, tymi, którzy dają im pieniądze, rozliczają się z liczb. Czyli wtedy dobra jest działalność kulturalna, wtedy jest ona skuteczna, kiedy mamy dużo liczb odwiedzających. Nieważne, czy to, co przygotowaliśmy, ma sens, czy nie, czy cokolwiek buduje, ważne, że jest tego dużo. Także tutaj to jest takie permanentne ścieranie się tych decyzji o to, co pokazywać. Pozytywna rzecz ze strony publiczności jest taka, że ludzie zaczynają mieć przesyt sytuacji masowych, nawet w kulturze wysokiej i szukają innych rozwiązań. Więc nie, a może inaczej, w sieci ich to drażni. Także to jest zjawisko, które jest widoczne od stosunkowo niedawnego okresu i ja osobiście przyglądam się temu zjawiskowi dosyć ciekawie, bo to też pokazuje, że świadomość nasza marketingowa czy poznawcza jako społeczeństwa polepsza się, tak? I tutaj to też jest dobra wiadomość. Niemniej organizacje, instytucje tutaj są nastawione na liczby z tego powodu, że czasami w przypadku organizacji mniejszych, niezależnych, liczba to jest przychód, którego nie uzyskają, bo nie mają dotacji, albo ta dotacja jest nie stała, tylko okazjonalna, więc nie zabezpiecza bytu, tak, twórców czy menadżerów, więc to są tego typu decyzje. I wszystko to powoduje, że mamy do czynienia z całkowitym przeciążeniem, z przeciążeniem po stronie twórców, wypaleniem zawodowym, odchodzeniem od zawodu, przebranżowianiem się, wycofywaniem się z pracy artystycznej jako głównego zawodu, łączenie pracy artystycznej z innymi zupełnie czasami zawodami niezwiązanymi w ogóle z sektorem kultury czy sektorem artystycznym. Mamy też do czynienia z przeciążeniem odbiorców, ponieważ produkcje są wielorakie, jest ich bardzo dużo, nie mamy czasu, kompetencji do tego, by właściwie filtrować
to, czym powinniśmy się zainteresować i czujemy się tym czasem osaczeni. Tak? Także decyzja o tym, w co weźmiemy udział, a w czym nie weźmiemy udział, bardzo często jest przypadkowa. I to też jest bardzo częste zjawisko, z którym mamy ostatnio do czynienia. Również to, że internet spowodował, że jednak wartością staje się obecność, czyli lajki, followersi i dalej się to utrzymuje, chociaż mam poczucie, że ten trend się zaczyna odwracać. W przypadku może nie tyle kultury, ale w ogóle jako zjawiska internetowego, że zaczynamy bardziej szukać wartościowych treści, co też jakby w swojej polityce chociażby Instagram zaczął podkreślać, że zaczynają w tych algorytmach promować twórców, którzy rzeczywiście mają jakiekolwiek, wprowadzają wartości, nie to, że je promują, ale jakby nie umniejszają zasięgów, tak jak miało to wcześniej miejsce tylko dlatego, że są to na przykład profile mniej popularne. Także tutaj prawdopodobnie jesteśmy w procesie ewolucji, zobaczymy, w którym kierunku będzie to zmierzało, no bo format, w jakim występujemy teraz, czyli że kluczem sukcesu, atrakcyjności kulturowej jest obecność intensywna w sieci i popularność, jest kluczem złym i wszyscy o tym wiemy, tylko niestety się temu poddajemy z przyczyn i uwarunkowań, które tutaj starałam się Państwu pokazać w całym tym dzisiejszym wystąpieniu. Także ja ze swej strony bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, ewentualnie kontaktu w kontekście recenzowania zjawisk tego, jak ta nasza kultura ubożeje. Zapraszam również do kolejnych naszych nagrań, jeżeli są Państwo zainteresowani tego typu tematyką. Dziękuję bardzo za uwagę. Nina Gałuszka. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału Wzorzec, gdzie będą pojawiać się kolejne aktualne tematy dla branży.